fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero chiuso in me, il nome mio nessun saprà, e donna sulla tua bocca lo dirò. Witam Państwa i zapraszam serdecznie na drugi odcinek spotkań z moim tatą serii Moja droga do sławy. Skończyliśmy na takim etapie, kiedy dyrekcja Teatru Wielkiego się zmienia. Odchodzi Antoni Wicherek i pierwsze pytanie jest takie: jak to się stało, że doskonały dyrygent i bardzo dobry menadżer nagle odchodzi z teatru i jest taka zupełna zmiana? Nastąpił stan wojenny. To był rok 1981. I w tym momencie jest przerwa, nie ma telefonów, policja, wojsko, wszyscy mają siedzieć w domu i koniec. Teatr przestał działać. I w tym momencie właściwie przestała działać ta dyrekcja Antoniego Wicherka. Dyrektor Wicherek już nie wrócił, władze zmieniły dyrekcję. Został nowym dyrektorem właśnie Robert Satanowski. On był znany z tego, że przez długi czas pracował w wojskowości, z tego powodu chyba, żeby był spokój większy w teatrze, on zaczął pracować. Najpierw zanim ten teatr się trochę rozkręcił, to musiało trwać. Ale Robert Satanowski wniósł do Teatru Wielkiego zupełnie coś innego, mianowicie nowość. On się starał nowocześnie, on dość dużo pracował za granicą, chociaż bardzo dobry był repertuar za Wicherka. On robił dużo bardzo ciekawych oper i one się podobały, ale zawsze to było troszeczkę tak Starodawnie, tak mało nowocześnie. Natomiast Robert Satanowski rozpoczął od razu coś innego, takim był Menadżer, prawda? Tak. Tak. To znaczy on od razu u siebie w dyrekcji cały pokój miał jakichś takich specjalistów i telefony. On był szalenie nowoczesny, będąc człowiekiem zdecydowanie starszym. Nie, on nie był starszy, bo on był bardzo elegancki, miał nową żonę, bardzo młodą. Ale starszy był elegancki, stary. Nie wierzył w ogóle w to, że jest stary. Jeszcze ciekawe jest to, że on mieszkał w teatrze. Tak, on mieszkał w teatrze. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to dla niego było wygodne, bo w teatrze on sobie tam miał kilka pokoi, zrobili jemu elegancko, No i tak. rozumie, i on tam mieszkał, jadł tam, Pracował. pracował rano, wieczór, kiedy chce. To był, można powiedzieć, właśnie bardzo ciekawy, bo właściwie tam żaden inny dyrektor za mojej obecności tam nikt nie mieszkał. On mieszkał. Od razu zaczął pierwszą operę, to znowu był Wagner. Holendra Tułacza. Holender Tułacza. No to Tak. przepiękna. Mało tego, on to zrobił, zaraz przyjechał jakiś Niemiec, reżyser niemiecki, który zabronił nam jakiejkolwiek gry rękami. To znaczy nie mogłeś już zrobić takiego ruchu czy coś takiego, tylko cały czas człowiek miał Ręce z tyłu. On chciał, żeby człowiek grał ciałem. Tak. To było Fajne. cholernie trudne, Tak. bo nieraz nawet w śpiewie, jak człowiek coś ma jakiś dzień, to dodaje, to tak sobie dodaje ręką, a tu nie. I w momencie, jak się tylko zrobiło trochę spokojniej w Polsce, dyrektor Satanowski zaczął szaleć. Co się bardzo podobało, powiem Ci, całemu teatrowi, to Zespołowi. całemu zespołowi. O mia povera Dio, al tuo piccolo cuore che non è pace, chi le cori
miał kontakty. Przyjeżdżały z Niemiec jakieś ogromne autobusy, nagrywali Bodysza Godunowa. Poza tym on od razu zaczął sprowadzać inne gwiazdy, jakieś Teatry. z teatru. No i znowu zaczęły się wyjazdy. Wyjazdy nawet, powiedziałbym, takich małych dość. W Monte Carlo tańczył nasz balet. A więc Aha. balet pojechał do Monte Carlo. Mało tego. No, tak. W Turcji, w Pałacu Sułtańskim nagrywali operę. Uprowadzenie z Seraju. Tak, to było nie dla wszystkich ciekawe, bo tak normalnie myśmy cały czas siedzieli w tym teatrze. A nagle się coś zrobiło, zrobił się właśnie to ruch. Po raz pierwszy to wiem, bo to było bardzo trudno. Tak mała opera, jakiś balet, gdzieś do Izraela pojechali. Ty miałeś z nim specyficzną sytuację, z której obaj wyszliście wspaniale. Tak, Tak. ja miałem sytuację trudną, dlatego że ja, jak dyrektor Satanowski był w Poznaniu szefem, to ja mu odmówiłem, z odszedłem, jego dlatego że dostałem propozycję w Teatrze Wielkim i myślę, no Teatr Wielki to nie teatr w Poznaniu i tu jest jednak, prawda, i jeszcze dostałem propozycję Oterla. On był bardzo niezadowolony. Na zakończenie, pamiętam, powiedział mi, bez Romana Węgrzyna Teatr Wielki w Poznaniu też się obejdzie. Więc jak okazało się, że on jest dyrektorem teraz To teatru, miałeś to ja stres. drżałem. Pierwsza rzecz, że mnie pewno wyrzuci. Niedługo wyrzuci. Ale on widocznie, wiesz, to znaczy poza tym on był nie tylko menadżerem, ale dbał jednak o jakość teatru. Zobaczył, że ja jestem w tym teatrze potrzebny. Do takich trudnych, rozmaitych oper to właściwie tu nie za bardzo jest dużo. Przeważnie tak było, że ja prawie nigdy nie śpiewałem z jakimś dublerem z teatru. Nikt ze mną nie dublował, tylko sprowadzali dublera jak trzeba było. Z Poznania albo z Gdańska. Owszem, No tak. tak. A normalnie w teatrze u nas prawie ja nigdy. Z Paprockim na przykład to myśmy śpiewali tylko w Borysie Godunowi i to I w Halce. śpiewaliśmy w Halce, no to już tak, ale tak to już to nie. Paprocki śpiewał swoje opery, ja swoje. Okres Roberta Satanowskiego to był bardzo taki ruchliwy okres. Mam wrażenie, co najmniej on był dyrektorem w Teatrze Wielkim z 8 lat i ja co najmniej z nim zrobiłem podczas jego dyrekcji z 12 oper. No tak, ale jest jeszcze rzecz absolutnie niezwykła, która się wtedy wydarzyła. To znaczy on organizuje Ci wspaniałe 30-lecie pracy artystycznej. Tak. Absolutnie nie czułem jakiejkolwiek bądź z jego strony, rozumiesz, niechęci czy coś tak. Nie. Nic podobnego. I mało tego, jak przyszło do tego, ja miałem 30-lecie, że specjalnie dla mnie zrobili programy, że to było święto jak gdyby dla całego teatru. Teatr po zakończeniu tej halki orkiestra grała 100 lat. i śpiewali 100 lat. No to było bardzo, No bardzo. bardzo przyjemne. Także ja nie czułem żadnej nienawiści ani złości ze strony dyrektora Satanowskiego. Jak gdyby nie widać było, że on się denerwuje. To znaczy on był cały czas Opanowany taki. tak opanowany. Widoczne to było tak. Myśmy pojechali cały teatr, byliśmy na przykład w NRD na jakiś tam tournée. W Dreźnie czy coś. Tam popisywaliśmy się Borysem Godunowym. Bo on zrobił Borysa Godunowa, zaprosił tam wtedy wspaniałych solistów i ci soliści między innymi takiego zaprosił basa z Kijowa.
Przyjechali z Niemiec, nagrali całą tą operę i cały teatr pojechał do Berlina na występy. To raz pojechaliśmy tam, potem do Drezna i on od razu go tam złapali. Przepiękny głos. Tak? Tak, wysoki człowiek, wspaniały. Takiego basa Nie było jeszcze- w Polsce tak tak. naprawdę. Czyli Nie no, a w typu Polsce Ładysz, tak. tak? Tak, wspaniały. Wspaniale. Dyrektor Satanowski zrobił operę Pendereckiego, ale to była Czarna Maska. Wspaniale nagrana i też bardzo oryginalnie pokazana. Tam prawie nie ma, nikt nie śpiewa żadnej arii. Prawie nie ma nic. Natomiast przy stole siedzi 12 osób. 12 osób i między sobą rozmawiają, jedząc. I w tej sytuacji, ponieważ muzyka była piekielnie trudna, to były takie momenty, że jak się ktoś pomylił, to ten drugi, to musiała być cała ta 12 czy tam 8 osób, już nie pamiętam, oni wszyscy najlepsi śpiewacy, żeby wyratować się. No i rzeczywiście było. Tylko jeden raz w życiu w Teatrze Wielkim orkiestra Znaczy musiał przestała zatrzymać grać. to. Tak, orkiestra przestała grać. On nieraz jak widział, że jest coś jakawa, to on przyspieszał, wiesz, a tu on przyspieszył i nic nie i w związku z tym prosi przerwał. Podał numer z orkiestrze, no i zaczęli grać trochę wcześniej i pojechaliśmy dalej. Raz zgodziła się do tej odległej krainy przybyć, gdzie po koszmarze wojennych lat nie było nic. Ta kobieta, co wjechała całą dumną, bogatą Holandię uczy moich stóp. Nic więc dziwnego, że wszyscy ślepo jej krąg świetlisty, jak cimy lecą. Zespół to byli dobrzy muzycy, ale im się nie chciało, więc na przykład normalnie było coś takiego. My przyjeżdżamy do Drezna. On cały czas z tą młodą żoną chodzi, spaceruje, pięknie ubrany. Ona Chodzą, włosy do są- pasa, pamiętam, blond Tak, do no pasa, zobaczycie, rozpuszczone. Proszę ciebie, więc to Pamiętam. wszystko. Pamiętam. No to próba w operze drezdejskiej. Zespół przychodzi i to tak. Myśmy przyjechali z pociągiem z Berlina właśnie. Byliśmy w Berlinie na koncert, próba. I on próbuje niesamowicie, orkiestra fałszuje, źle grają, ludzie śpiewają niedobrze, nieczysto to wszystko. A on normalnie a on macha raz, dwa, trzy, cztery. Nie przejmuje Nie się. przejmuje się. Ja się przejmowałem. Jezus Maria, co się dzieje? To niesamowite. Kryminał. Mało tego, skończyło się, dobra, koniec, już wziął tą żonę i idzie elegancko, rozumiem, i Kolacji. na spacer poszedł spokojniutki. Przychodzi przedstawienie, no myśmy mieli próbę, a następnego dnia ludzie trochę wypoczęli, pięknie wszyscy zaśpiewali, zagrali. Ten Borys go wyszedł wspaniale, recenzję to. Mało tego, firmy niektóre w Dresden były taka chyba firma, co robiła samochody, takie Robur to się nazywało, taka ciężarówka, mała ciężarówka. Oni nas zapraszają na bankiet. I zespół przychodzi, tam tych 200 ileś osób. My tam wchodzimy, a tam kosze po 50 flaszek piwa, wina, stół co pół metra, pół litra. Ale jak wchodziłeś, wszędzie dekoracje, tak, alkoholu strasznie dużo. To ten zespół siadł i do drugiej w nocy, czy tej wszystko prawie wypili. I mało to wypili, śpiewali jeszcze potem na końcu wesoło. A było jedzenie? Co? No Jedzenie. było jedzenie. A jedzenie no, to jedzenie i no, pić, nie nie? było, no wszystko, no to
To już do alkoholu, wiesz, jak to w NRD wtedy, oni wszystko mieli, więc oni i rzucili, to wszystko było, owoce były, to wszystko, banany, Po prostu nie super wiem, impreza. impreza. Myśmy byli na przykład w operze wiedeńskiej i tam nas też zaprosili, później był bankiet. Tam przyjechaliśmy, to zespół znowu 200 co najmniej osób. Jak oni wnoszą, to wnoszą, aż im zabrakło. No na przykład opera wiedeńska, bardzo piękna, zrobiona w starym stylu na wzór opery francuskiej. Na wzór tej wiedeńskiej była lwowska. zrobiona opera lwowska, opera krakowska. W tej operze malutka garderobka, fortepianu nie ma. Czyli porównujesz z warszawską Tak. operą. No Jakby. tak, to w ogóle To- porównania nie ma, jeżeli chodzi o Warunki takie. warunki solistów. Ja normalnie lubiłem się trochę rozśpiewać przed operą, No tak. rozgrzać ten głos. To ja myślę, gdzie tu jest fortepian? Kurde, nie ma. Okazuje się, fortepian jest tylko jeden na korytarzu. Tam były schody i takie jakieś pomieszczenie i tam stał fortepian. Piętro. Drugi był w sali jakiejś baletowej. I ja się dziś dowiedziałem, no przynajmniej poszedłem, tam Na dali dół. mi klucz w tym balecie, zamknąłem, tam troszeczkę sobie pośpiewałem. Czyli jeżeli chodzi o sposób, w jaki myśmy mieli, Tak. to myśmy mieli luksus. To chyba Znaczy tak, to prawie nie, w żadnym teatrze czegoś takiego nie było. Znaczy ja pamiętam, to była salka, piękna garderoba, W potem Niemczech na przykład, jak ja śpiewałem nieraz w łazienka. Niemczech, nawet w niezłym tym, to wszyscy w jednej sali, o tak jak tu, siedzi 10 ludzi. I to tak, 10 osób siedzi tu, każdy ma swoje lusterko i jeszcze jest fryzjer, który tam robi, kręci się. doczepia, maluje cię, robi ci włosy i tak dalej. Wszystko mniej więcej w takim pomieszczeniu. Nie można się skupić. Co? Zrelaksować. Tak? A tu oni gadają, jeszcze mało tego. Ci Niemcy normalnie to jeszcze piją piwo. Ten fryzjer ma tam gdzieś ktoś i nie wiem co. I oni, rozumiesz, tak, ci co mają mniejsze role, przed przedstawieniem biorą piją i do przedstawienia zostawiają te flaszki. To się ciężko przyzwyczaić. Bo jeszcze zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, to znaczy Satanowski miał odwagę, miał pomysł i to się udało, to znaczy wystawił z powodzeniem Pierścień Nibelunga. Jako pierwszy w historii jako pierwszy dyrektor Teatru Wielkiego. On to zrobił z tego wielkie święto i to rzeczywiście było wielkie święto. Pierścień Nibelunga jeden raz przyjechała opera ze Szwecji, która w ciągu 2 tygodni, mniej więcej byli przez 2 tygodnie i przez te 2 tygodnie wystawili cały Pierścień Nibelunga. Między innymi właśnie dlatego, bo jak wspominałem, w zamian za to opera właśnie szwedzka zaprosiła Teatr Wielki i myśmy pojechali na 2 tygodnie tam do Sztokholmu i śpiewaliśmy wtedy właśnie Diabły z Ludę i Halkę, muzykę polską.
To było zrobione z ogromną precyzją i z dużym bogactwem. Wszystkie główne role były sprowadzone z Niemiec, z Monachium. Poza tym reżyser najlepszy, jaki był niemiecki, scenograf to sam Satanowski, potrafił namówić ambasadę niemiecką w Warszawie. Znalazł sponsora, nasz teatr normalnie nie miałby tyle pieniędzy. Zobacz, i tu wychodzi właśnie ten menadżer w nim, Tak, że on tak. umiał pozyskać No tak, pieniądze tak. i pięknie zrobić. Tak. Najpierw 4 razy, to znaczy, bo to 4 opery, prawda? To te 4 opery śpiewali ci Niemcy. To wszystko z tej reżyserii. A potem on zrobił zespół polski. I Polacy się wszystko uczyli. I później było jeszcze 4 razy Polacy. Między innymi mnie wsadził w tą operę. Tak. Ja śpiewałem w operze Złotoroń, miałem bardzo trudną. Jakiś przyjechał Zygfryd z Ameryki czy skądś, pierwszy Zygfryd, znany tenorzy, mieli swojego garderobianego. On to wszystko nam tu przygotowywał. No, pan Miecio. Pan Miecio, tak, on przygotowywał te wszystkie, żeby były ładne, czyste, wyprasowane i tak dalej. To on to wszystko. To teraz ten przyjechał, on mu nie mógł dobrać spodni. On ma ten Zygfryd wyjść, on mu to tam kombinuje, jaki mu dać jakiś tam kostium. A on gdzieś tutaj w pasie miał 1,80 m. I on, bo ten Mietek to robił, nie ciął tam spodnie, rozumiesz, tam gdzieś do jakiejś gumy tu z przodu, żeby to on kombinował. O mój, kurczę, pieczony, jak ja go zauważyłem, nie mogę, mówi, nie mogę, bo nie wiem jak on przyjechał. Chce próbować, tak? Tak, chce próbować, musi próbować i nie ma go. Poza tym na przykład drugi przyjechał ze Szwecji, bo to wszystko też ogromne. Oni właśnie takie ogromni ludzie. Wspaniały głos. I Satanowski między innymi do Holendra Tułacza nagle przyjeżdża gwiazda jak ze Szwecji. I próba jest. On wychodzi, rzeczywiście 2 metry wielki, łeb duży, gruby. Wali głosem takim, że wiesz, wszyscy... W posadach się Tak, trzęsie teatr. tak, bo to on śpiewał przedstawienie, a potem miał być ten koncert. I on tam jakieś arie, tak wagnerowski czy coś miał śpiewać w tym. Wali ci głosem, że wszyscy, jak to u nas najwięcej tymi głosami, to zawsze chór. Zawsze wszystkich śpiewaków od razu, każdy dostawał, rozumiesz, odpowiednią recenzję. Oni najlepszy recenzent to chór. I śpiewali od razu, ten źle, ten to źle zaśpiewał, ten to. A tu one, wszystkie, rozumiesz, niesamowicie przyjęte tym. Zachwyceni. Zachwycone. On się walił i to, wiesz, to idziemy na drugi dzień na ten koncert. A on, rozumiesz, zachrypnięty. Przepadł. Tak forsował, tak się popisywał na tej próbie, że zachryp, bo to jest właściwie, to jest to, co ja mówię, że sforsował głos i koniec. I później oni mówią, że przepraszamy bardzo, to ludzie przyszli, rozumiesz, oglądać jakiegoś a tutaj ogłaszają, że on bardzo przeprasza, ale dzisiaj nie jest dysponował. I on tam trochę tak jakoś, wiesz, to coś próbował. Yes. Bardzo ważna była u Satanowskiego rzecz. Zrobił Zemstę Nietoperza. Tam jest słynna, rozumiesz, znana taka postać w 3. akcie w więzieniu tego dozorca więzienny. Bo to jest takie, co mówi dużo, tam nie musi dużo śpiewać, ale ma dobre dowcipy. No więc to miało być, dyrektor Satanowski zaplanował sobie, że to będzie teraz tak. Będzie telewizja na Sylwestra. Na Sylwestra premiera tego Zemsty Nietoperza. Ja już byłem w tym czasie na urlopie w teatrze. Śpiewałem rozmaite rzeczy. Znałem to, bo śpiewałem kiedyś w Krakowie. Zemsty Nietoperza śpiewałem
w Krakowie w operece, w operze krakowskiej, w operze poznańskiej i w operze w Warszawie jeszcze przedtem też śpiewałem. A to cały czas ten sam tekst, bo to wspaniałe. W pewnym momencie było coś takiego, że ja tak pracowałem w Teatrze Wielkim. Równocześnie pracowałem w Akademii Muzycznej i równocześnie jeszcze śpiewałem w szkole namiotowej. To było strasznie dużo, bo nieraz było tak, że jak ja rano wychodziłem na 10, to wracałem o 10 wieczorem. I teraz druga rzecz, w momencie, jak ja zacząłem trochę więcej zarabiać, to mi tam wymyślili coś takiego, że mi zaczęli obcinać trochę te moje zarobki. Mnie się to nie bardzo kalkulowało i w tym momencie ja sobie pomyślałem tak, poza tym pracowałem w teatrze, ciągle miałem nowe opery. Ciężko pracować. Pensja nie była jakaś genialna, była zawsze średni zarobek. Więc ja sobie pomyślałem, zresztą tak, ponieważ można było iść na emeryturę, jak się kończyło 55 lat. A w tym zawodzie. W tym zawodzie ja już miałem 55. Ja myślę, po jakiego diabła ja mam tam wszystko ciężko pracować w tym teatrze i tak walczyć, jeżeli ja sobie pójdę na emeryturę. Mnie tą emerytura mniej więcej wyniesie tyle, co ja tam zarabiam. A teraz za każde przedstawienie w teatrze mi muszą płacić. Idę do pana dyrektora Satanowskiego i mówi mu tak. Panie dyrektorze, no ja już tu bardzo, ja już jestem zmęczony, a byłem bardzo obstawiony. On mnie ciągle obsadzał wszędzie w tych operach i ja tam ciągle śpiewałem. Ja mówię, panie dyrektorze, ja już się czuję zmęczony, już tam pracuję jeszcze w szkole i to wie pan, ja bym chciał iść na emeryturę. To on powiedział właśnie, co świadczy też o jego Klasie takiej. klasie. Ja teraz myślę tak, ja tu taki potrzebny jestem w tym teatrze, to powiem, panie Romanie, czy pan zwariował, czy coś? Co to będzie? To kto mnie będzie śpiewał, tamto, siamto. A on to wysłyszał i spokojnie mówi tak. Dobrze, zgadzam się, proszę pana, ale mam za rok. I mało tego, i dodaj tak, i ja przez ten rok dam panu jeszcze, żeby pan więcej zarabiał, żeby pan miał większą emeryturę. Nie, bo to on dał ci tak zwaną normę 1. Czyli chyba wystarczyło, że... Nie, to nie tylko chodzi o normę, bo norma 1 to co? Nie, on mi powiedział tak, ja dam panu jeszcze kilka rozmaitych przedstawień, pan będzie te przedstawienia śpiewał i pan zarobi na tym. No i tak stanęło. Śpiewałem Aidę, śpiewałem Pajace i Kawalerię Rosyjską.
poszedłem na tą emeryturę i koniec. No i zostałeś w szkole. W A, akademii. no i nie, i teraz to było 50, ja musiałem mieć 50 parę lat, jak ja poszedłem na emeryturę. Później dorabiałem sobie. Tak. Nie no, potem pracowałeś, bo ty już wtedy pracujesz. Od 77 roku pracujesz w akademii, prawda? No tak. Po jakim przedstawieniu? Po balu maskowym. Tak. Zaczyna się, 77 rok jest bal maskowy Tak. i zaczyna się twoja przygoda No tak. z akademią. Zemsta nietoperza. Ja jestem na emeryturze i w związku z tym dyrektor Satanowski ustanawia obsadę. Premierę będzie śpiewać Morka, Bogusław Morka. Drugą będzie śpiewać taki młody chłopak, nie pamiętam jego nazwy, a ja jako rezerwa trzecią. I już napisany jest, że pierwszy na Sylwestra śpiewa Morka, bo tamten drugi śpiewa tam 1 czy 2 stycznia, a ja dopiero tam 7 stycznia, powiedzmy. Później znowu powtarza Morka ten i ja tam gdzieś bo cały czas już zaplanował dyrektor, że styczeń 1, tam 2, codziennie idzie zemsta nietoperza. 10 razy, prawie codziennie, nic. Takie, bo to teraz jest, wiesz, nowy rok, ludzie się bawią i oni to wesołe. Taki był plan. No i dobrze. Ja oczywiście nic nie miałem na to, siedzę. W ogóle nawet nie chodziłem na próby, nie, na próby chodziłem, bo mnie płacili za próby. Bo oni mnie płacili. Więc ja przychodziłem na próby, posiedziałem, tam mnie zapisali i nie zawsze wytrzymałem bo miałem płatne próby. Wszystko się odbywa, ten Morka śpiewa cały czas falsetem. Oszczędza głos. Ja z drugiej strony już wiedziałem, że to nie jest dobrze, jeżeli jest taka sala jak tu, na przykład jak ten pokój. Jak ty zaczniesz falsetem śpiewać przez 2 czy 3 tygodnie, to później wyjdziesz na scenę i się tak przyzwyczajesz, że się nie potrafisz pełnym głosem Przedstawić się. Także to trzeba ćwiczyć trochę ten głos. To bardzo rutynowany śpiewak potrafi, jak to mówi się, markować, ale tak, że i cały czas ma formę. To jest druga, to jest inna sztuka. No i dobrze, dochodzi teraz do finału. Jest generalna próba, czyli już wszystko gotowe, generalna próba, druga obsada. Śpiewa ten młody śpiewa. Śpiewa, no jakoś tam prześpiewał, prześpiewał to. Tam na próbie też w odpowiedniej loży siedzi pan dyrektor Satanowski z żoną. Wiesz, siedzą, słuchają to wszystko. Tak. Jak to? Ja tam też, ja siedzę na fotelach na sali. Po tej pierwszej próbie, po tym pierwszym akcie, do mnie przychodzi, idzie do mnie pan dyrektor Satanowski. Myślę, co? Przychodzi, stanął, my tu siedzimy, on tu stanął. Panie Romanie. I tak jak robisz rzeczy. Panie Romanie, mam do pana takie zapytanie. Czy pan ewentualnie nie chciałby zaśpiewać tej drugiej premiery? Ja mówię, panie dyrektorze, jak ja mam śpiewać, jak to jest obsadzony, ten chłopak jest obsadzony. Ja nie chcę robić żadnych kłopotów, ja mam swój termin, jestem przygotowany, ale to nie. Nie, ale proszę pana, on mówi, niech pan się nie martwi, ja to wszystko załatwię. Ja mówię, ja nie chciałbym w teatrze robić takiej rzeczy, nagle ktoś inny obsadzony, teraz ja śpiewam to. To tak jakbym to ja o to walczyłam. Ja mówię, ja nie walczę, trudno jest tak, Nie, ale ja pana proszę, ja mówię, jeżeli pan dyrektor koniecznie mnie prosi, to jeżeli to nie zrobi żadnych kłopotów, to nie zrobi żadnych kłopotów, nic. To ja mówię, ja to mogę zaśpiewać. To przedstawienie, ja to znam, to przedstawienie. No to i dobrze. Na tym stanęło, co się okazało.
skończyła się próba. On wezwał tego gościa i powiedział, że go zwolni, wezwał tego chłopaka i mu mówi, że on już tego nie będzie śpiewał. On się nie nadaje, bo jest źle obsadzony, bo nie jest za młody, a ten Eisenstein i tutaj miał rację. A, że jest Bo stary. Eisenstein to jest starszy facet, który 60-paroletni. tylko chce gdzieś na jakieś dziwki, gdzieś na zabawę gdzieś pojechać, a nie ten, to nie może być młody chłopak, 25. który śpiewa cienkim głosem, głosikiem. Więc on zobaczył, może Błąd, mu że to był błąd. że to był błąd w obsadzie. Ale ten chłopak się obraził i od razu zrezygnował. A, Zrezygnował z tej pracy. Powiedział, pan mnie nie obsadza, dziękuję, ja rezygnuję z pracy w teatrze. Tak się skończyło, że nagle ja teraz mam być następny dzień generalna tego Morki. Do mnie dzwoni ten, który organizował te wszystkie obsady, ten Boguś Morka, odśpiewał całe prawie to zaczął się źle czuć. Generalna próba, on prześpiewał falsetem. Co się nie spodobało już, wiesz, Satanowskiemu. I ten Hoffman do mnie dzwoni. Panie Romanie, pan dyrektor Satanowski bardzo pana prosi, żeby pan przyszedł. Dostanie pan 2 bilety z żoną, żeby pan przyszedł na tą premierę. I dostanie pan później po przedstawieniu wszyscy będą poczęstowani szampanem i tak dalej. Ja mówię, proszę pana, to jest Sylwester. Ja się umówiłem. I ja w tej chwili mówię, już ja nie muszę na to przedstawienie przychodzić. Ja na to przedstawienie ja nie muszę, bo co innego to nie jest próba, to jest przedstawienie. Ja mówię, i my się, nie, ja na to mówi tak. Proszę pana, ja muszę pomyśleć co. Pomyślałem, coś się kombinuje i wychodzę tak. I mówi tak, on dzwoni, pan zadzwoni za godzinę, zadzwonił. Ja mówię, proszę pana, pan dyrektor mi proponuje coś takiego, co ja tracę po prostu spotkanie ze znajomymi na Sylwestra. Ja się zgadzam pod jednym warunkiem. On mówi, jaki? Że mi zapłacicie, to ja bym śpiewał. Za to przedstawienie. Żeby to było tam coś 3000, ja mówię, że mnie zapłacicie, bo ja idę, tracę moją przyjemność, ale wobec tego tam muszę siedzieć, tracę przyjemność i w związku z tym moje zapłać. Tego nie było u Satanowskiego, rozumiesz, coś takiego, żeby ktoś tak wystąpił. Jego się wszyscy bali, wiesz. Ja z tym wystąpiłem. On mówi, dobrze, proszę pana, ja dobrze, ja powiem panu dyrektorowi. Znowu za godzinę dzwoni. Pan dyrektor Satanowski się zgadza. Czyli już czułeś, że... Oni już czuli to, bo to jest telewizja, wszystko jest umówione na telewizję. Rozumiesz? Nagrywają. To ma być nagrywane Sylwester z teatru, rozumiesz? Bajer. Dyrektor Satanowski się zgadza. Mało tego, ta telewizja wszystkim miała zapłacić artystom jeszcze dodatkowe stawki, rozumieć, telewizyjne. No ja mówię, dobrze, to jak pan dyrektor się zgadza, to przyjdziemy, bo co a myśmy się umówili z Kurczami akurat. Tak. I ponieważ ja sobie myślę tak, ta operetka się kończy prawie przed 12, za 10 nie musimy pić żadnego szampana. Siądziemy w radio, siądziemy wtedy i pojedziemy do tego. I ja w związku z tym ubrany, rozumiesz, w taki, nie w taki smoking, ale ładnie ubrany na Sylwestra, rozumiesz? Wziąłem z Basią, poszliśmy tam na to przedstawienie. Jeszcze rano idę, to znaczy przyszedłem do teatru, poszedłem do tego Morky.
Mój Boguś, jak się czujesz? O, nie, nieźle, jakoś sobie dam radę. No to moje, dobra, ja jestem na przedstawieniu, ale to no. O nie, dobrze wszystko będzie. Basia już miała dosyć, bo już była na tych premierach, na tym myśmy chodzili, ona lubiała jak na Sylwestra puszczali, wiesz, takie wszystko, jakieś zespoły tańczą, tak, No tak. w telewizji była zawsze taka dwugodzinna, Taki program. wielki program ten. To myśmy poszli, proszę ciebie, tam telewizja była właśnie u pielęgniarki, która miała tam te. Myśmy poszli do takiego gabinetu, tego pielęgniarki. Ona tam usiedli, ona puściła telewizję i my sobie oglądamy telewizję tam w tym tam. Nie jesteśmy w ogóle na przedstawieniu. Na widowni. Tam to idzie. No i teraz tak. Pierwszy akt się odbył. Cisza, dobrze, przerwa to. My tam, rozumiesz, poszliśmy, wypiliśmy jakąś kawę czy coś, bo tam był bufet, zaraz tam siedzimy. Drugi akt. No, drugi akt. Ja w ogóle nie słucham, tam była możliwość słuchania, wiesz, Tego... bo to w tych wszystkich teatrach są, każdy Nie, no, pokój nasłuch ma, jest cały czas, no każdy jasne. ale myśmy wyłączyliśmy to i oglądamy tą telewizję. Znaczy pomimo to, że ci płacą w tym Tak, momencie, tak. tak jakbyś śpiewał. No, kończy się drugi akt. I ja słyszę, jak przeczytałem. Roman Węgrzyn, natychmiast do dyrektora Satanowskiego. Roman Węgrzyn, no wiesz, taki wrzask. I spicjentka ryczy. Ja mówię, co się dzieje, nie wiem co. Ale taki strasznie krzyk jakiś. Leci. Więc ja się zrywam, proszę ciebie, lecę tam do siebie, do garderoby, a już na korytarzu, a tu Satanowski z jakimś całą ekipą, wiesz, no, zobaczył mnie, mówi, panie Romanie, pan musi teraz ten trzeci akt śpiewać. Morka wymiękł, Tak, biedny. pan musi, pan musi się śpiewać. Ja mówię, panie dobrze, da pan radę? Ja mówię, tak, ja ten smoking zdjąłem, ubrałem frak. Na te moje We własnych butach. Tam nie coś tego, nie, w wszystko gotowe, Buty rozumiesz? twoje, ja pamiętam. I przerwa się skończyła, proszę, i ja wyszedłem i zaśpiewałem to. To przedstawienie mało zaśpiewałem to. No i co jest tak? Morka zachorował, wziął zwolnienie. Ten odszedł z teatru, a ja 7 przedstawień pod rząd, rozumiesz? Pod rząd w styczniu. Bez przerwy, tylko codziennie miałem zepsucie to. Satanowski odchodzi, tak? Jak to było? Satanowski? Nie wiem. Dość na tym, że dyrektor Satanowski odchodzi. I teraz następuje walka. 2 osoby walczą o to, żeby zostać dyrektorem teatru. Boguś Kaczyński. Boguś Kaczyński, no i Sławomir Pietras. Sławomir Pietras jest w tym czasie, był, że tak powiem, w operze poznańskiej. Ale też Potem dyrektor. przeniósł się, został dyrektorem
Opery Łódzkiej, więc był właśnie też takim menadżerem, który zaczął kombinować, żeby jakoś to rozruszać, ten Piotr. Boguś Kaczyński jakoby bardzo go kochała jej żona pana dyrektora Wałęsy. Znaczy, nie, prezydenta. Prezydenta, ja powiedziałem dyrektora. Żona, Prezydenta? tak, on tam chodził, bo ona lubiła, on ciągle miał w tej telewizji o tych operach, o tym wszystko mówię, i to był ulubieniec ten. Ale Boguś czy Pietras? Boguś Kaczyński. A, Boguś. Tak. Boguś. A. No i Boguś Kaczyński rozpoczął, proszę ciebie, Walkę o to walkę stanowisko. o to. I ta walka była no, taka ostra. To znaczy przynajmniej była bardzo ostra ze strony chyba Bogusia Kaczyńskiego. To znaczy on bardzo chciał zostać tym dyrektorem i tak zarządzał, on to lubił. On prowadził tą operetkę, też tak. na tej operetce. Później go zjęli, bo on lubił też taki popisy, to Rozmach. dużo rozmach. Primadonna stulecia. Więc on to lubił. W tym samym czasie to on tak myślał, też będzie w teatrze i To będzie miał rozmach. Metropolitan, on jeździł do Metropolitanu, już pisał na to był w Metropolitanie. Więc on tak, wiesz, to było to, że on między innymi, żeby mieć, że tak powiem, poparcie zespołu, wpuścili, nie wiem kto to wpuścił tam, że on wpuścił listę taką, że bardzo pragniemy, żeby naszym dyrektorem został Bogusław Kaczyński. I ta lista, na tej liście wszyscy... Kto chciał, to się podpisał. Tak. A potem kto Ja nie chciał. ja nie wiem, czy ja nie pamiętałem, czy nie dostałem tej listy. Nikt mnie nie zaproponował. Nie podpisałem tej listy. Nie podpisałem i dzięki temu dostałem od Bogusia krekę w pewnym sensie. Mianowicie, między innymi też tej listy nie podpisał Andrzej Chiolski. I teraz Bogusław Kaczyński rozpoczął tak długą, że tak powiem, walkę, że aż napisał o tym książkę. Pod tytułem Kretowisko. Pod tytułem Kretowisko. W którym rozprawił się z tymi, co nie podpisali. A on jeszcze tego Chiolskiego zaatakował też razem ze mną. No a myśmy śpiewali Butterfly, byłem na tym, ale że to straszne przedstawienie, a zespół tych solistów to ma około 1000 lat. Coś takiego. No, ja to mam to kretowisko. Mam to książkę. No. Wojna była, no i z tej wojny przegrał Boguś Kaczyński. I jednak wzięli, proszę cię, no tamten był fachowiec. Pietrasa. On to prowadził Teatr Wielki w Łodzi i tam miał jakieś sukcesy, no umiał to robić. No i on został dyrektorem. Niedługo tu był. On tylko był dość krótko, chyba może ze 3 lata. Ale w tych 3 latach zrobił kilka bardzo ciekawych rzeczy. Prowadził zawsze, pisał artykuły o operze w gazetach. Prowadził spotkania. I on od razu w Teatrze Wielkim zrobił coś takiego, spotkania takie. I w tych spotkaniach mówił o operze, kto śpiewa, puszczał nagrania, tam jakieś coś. Wiesz, brał tych śpiewaków, niech z nimi rozmawiał i tak dalej. Taki co tydzień on prowadził, w niedzielę było takie przedstawienie. Taki program, on to robił, zarabiał. Cyklicznie. No. Postanowił zrobić turniej tenorów warszawski. Tych tenorów miało być 12. 12 tenorów, każdy miał w ramach tego śpiewać jedną arię, jakąś, którą lubi, piękną tenorową, i jedną pieśń, taką typu Kiepuroska, czy tam jakaś operetkowa, lżejszą, taką, ale z akompaniamentem orkiestry oczywiście. No i zaczęli to wszystko robić.
Ja nie zwróciłem na to uwagi i w pewnym momencie widzę, że to moje, bo u mnie moje chłopaki, ja miałem 3 tenorów w teatrze. To był Adam Zdunikowski, Tomek Madej. Tomek Majdej i Ryszard Wróblewski, którego kilka lat ulepszałem jego Tak. głos. Tak. Więc oni wszyscy zresztą napisali, że to są moi uczniowie, że się u mnie uczą. Więc tych 3 tenorów miałem i widzę, że oni pytali się coś, chcą, co mają śpiewać, czy tam coś. Już to, dobrze. O mnie jakoś nic nie słychać. Teraz chyba może tydzień czasu jeszcze ma być ten. No, ty już masz 70 lat. Tak, Około. tak. I ja nie śpiewam tam z tymi tenorami. I sobie myśli, nie wiem co, zawsze się wkurzyłem, to znaczy podniosłem swój temperament i myślę, dlaczego ja nie śpiewam? Bo ja się dobrze czułem jeszcze głosowo. No jest nagranie. Dlaczego ja się mam nie śpiewać? Idę do tego dyrektora. Do Pietrasa. Do Pietrasa. Przychodzę, a on zaplanował, tak, ja mówię tak, panie dyrektorze, teraz pan urządza dlaczego ja nie śpiewam? On mówi, a pan chce? Ja mówię, chcę. Super. No to ja myślałem, że nie mówię, ja myślałem, że tych starszych tenorów, takich co starszych, to znaczy Postelak, Paprocki i pan, to my zrobimy takie spotkanie rano, w tym dniu tam rano, bo tam porozmawiamy sobie, tam będzie jakaś prasa, coś takiego. Ja mówię, nie chcę, żadnego, ja chcę śpiewać z tym tenorem. On mówi, no jak pan chce, a pan się nie boi, a mnie. No to dobrze, to pan będzie śpiewał, to dobrze, to. Wywalczone. Załatwione. Wywalczone. Miałem równo 3-4 dni może na to. Żeby się przygotować. Tak. Mhm. I teraz tak, myślę, cholera jasna, co tu śpiewać? Oni wszyscy powymyślali swoje, te wszystkie najlepsze, co to ludzie, wiesz, Co ludzie lubią. Więc ja myślę, no zwłaszcza chodziło o to, bo to jest bardzo ważne. Z Łodzi dyrektor Pietros, jak przechodził z Łodzi do Warszawy, to część swoich ulubionych śpiewaków i śpiewaczek nawet wziął od razu do Warszawy na główne role i zaczął je obsadzać, i żeby się bo uważał, że one są dużo lepsze. Między innymi miał takiego tenora, nazywa się pan Kostecki. Ulubiony. I ten ulubiony jego tenor. No, młody człowiek. Młody, tak, o ładnym głosie. I on jego próbował jak najbardziej faworyzować w tym teatrze. No więc między innymi ten turniej tenorów miał na tym polegać, że wszyscy właśnie śpiewali, a ten właśnie on na samym końcu miał śpiewać arię z pajacu, to się ubrał, wymalował się jak na pajaca i tak dalej. Poza tym on zaczął dyrygować orkiestrą i zrobili takie przedstawienie, show, które na zakończenie to było wyreżyserowane, że to ma być ogromny, że owszem śpiewali rozmaicie tenorzy, ale ten Kostecki to ich wszystkich położył, skosił i koniec. Tak? No to dobrze. No więc taki był plan tego wszystkiego. I teraz mnie obsadzili i ja myślę, co ja mam tu robić, bo mało tego, bo już orkiestra cały czas próbowała z nimi te arie wszystkie, akompaniamenty i te pieśni wybrali. I teraz ja wyszedłem na to, że teraz za 3 dni ja mam coś śpiewać z orkiestrą, rozumiem, a nie wiem co, bo ciężko to wybrać i skąd wziąć materiał. Więc ja właśnie wtedy pomyślałem tak, ja to śpiewam już nie wiem, 10 czy ileś lat, tam sporo lat, Halkę. Oni to grają, to ja wobec tego będę śpiewał arię z Halki.
to już mam orkiestrę, to Operę masz z głowy. Mam operę z głowy. Ale teraz co Pieśń. tą pieśń? No i wszystko pozabierali to, co najlepsze, rozumiesz? Nie ma. I przypomniałem sobie właśnie, że dostałem kiedyś orkiestrówkę jeszcze w Krakowie, te dzwony z mojej wiosny. To tego nikt nie znał. A ja dostałem i miałem orkiestrówkę, bo mi dali i ja później to gdzieś to skopiowałem i miałem to na występy. I ja myślę, to ja chyba wezmę to orkiestrę. A to prosta, łatwa melodia, taka łatwa. Chwytająca taka chwyta. Łatwa. Krótka próba. Oni tam Halkę to prawie Halkę nie, to Halkę grają bez to słów. przelecieliśmy, a oni to wiesz, lekkie, ładne. Na czym to poległo? No poległo to, wyszło na to, że jedyny ja z tych wszystkich tam 11 powiedzmy tenorów miałem bisowałem. No to mamy to nagranie. Tak, no mamy to, ja bisowałem. Oni wszyscy, nawet ten Morka słynny i Ten Zdonikowski, Kostecki z nie, Kostecki bo Kostecki miał zaplanowane bisy, więc on bisował, ale tylko Kostecki bisował i ja bisowałem. To proszę Ciebie, dyrektor Pietras, to on był taki wściekły, że ja po operze, że on był taki wściekły, bo cała, wiesz, Tak, całe zaburzyło się to. tak, on był wściekły, na mnie nie pogratulował. Taki, wiesz, bo wie panie Romanie, cieszę się. Nie, on, no tak, no dziękuję bardzo za to, wiesz, takie... No, czyli to była jedna historia. Druga historia, którą on zrobił bardzo dobrze. W tym czasie Adam Zdunikowski, mój uczeń, był wspaniale tam obsadzany wszędzie. Między innymi właśnie w Faustie Gunoda. I on zrobił Fausta Gunoda. I w Faustie Gunoda właśnie mnie znowu obsadzili po francusku, to miało iść. Ja zostałem obsadzony jako stary Faust.
I ja się tego nauczyłem i wtedy właśnie mamy zdjęcie, Z Bonią. to meczek z Bonią, Bonia Tak. za rączki taka Tak. 2-3-letnia mniej więcej, Tak, tak, to jest to. Okazało się, że rzeczywiście już powoli ten głos nie był tak, ale tam to jest 15 minut mniej więcej takiego Śpiewa- prologu w tej operze Faust i tam ten Faust ma trochę rozmaitych ciekawych, że tam ma co pośpiewać. Ja zaśpiewałem, bardzo się podobało. To był Faust ze mną. No i trzecią rzecz, którą on zrobił, to powstaje, czego dawniej nie było, to już jest z początku, za Wichierka czy coś nie było, że wielkie jakieś towarzystwa nie wiem, muzyczne robią coś na wzór, jak to jest z muzyką rozrywkową. Planują pewną operę i z tą operą w całej Europie chcą A 50 nie, to razy, takie jakby towarzystwa muzyczne, które... 40 razy. Tak. Oni na tym zarabiają. Powstaje historia taka. Ja jestem na emeryturze, dostaję propozycję zaśpiewania Salome, to znaczy Heroda. W Salome. Oczywiście idę na to, bo jest od razu powiedziane. Jest powiedziane, że będzie tournée. że będzie tournée po 5 miastach. 5 miast mają być Niemcy, Francja, Włochy, Austria. Oczywiście spisujemy umowy i każdy wie, że za to, a ta tyle No tak. dostaje. Tak, tyle dostaje. Dlaczego to było takie ciekawe? To już nie o to było. Bardzo to był trudny bo żeby to było opłacalne, to robili coś takiego, że zespół, rozumiesz, jechał 300 kilometrów I śpiewał. i śpiewał. Że nie było tego, Żeby że jak on, najwięcej- że on przyjechał, odpoczął i na cenę. Nie, tylko on śpiewał w tym. Bo tylko był jeden tylko nocleg, a nie dwa. No tak. Bo 2 noclegi na 200 osób, czy No tak, to się już jest ekonomiczne. Byłem na tym, proszę, ale właśnie na czym polegała ta nowość i to była rzecz za Pietrasa właśnie. Że jednak zrobili, że zakryli tą orkiestrę. Znaczy to jest jedyne takie Tak, przedstawienie. tego jedyne przedstawienie. To znaczy doszli do wniosku, że orkiestra Salome jest tak głośna, mocna, że przeważnie jest coś takiego, że Zagłusza. Zagłusza, tak, śpiewaków. I wobec tego zrobili tak, że zakryli cała inscenizacja była Od razu tu na na przodzie. tym, tak, a z tyłu tam normalnie z tym, tam zrobili orkiestrę, tak. I w związku z tym ta trudność polegała tutaj w tym, że myśmy nie mieli przed sobą dyrygenta, ja miałem przed sobą tylko pierwszy rząd. O tak jak my teraz siedzimy. Tak, Takiej odległości, to tak? nie, odległość może metr, półtora. 1,5 metra, jak ja dochodziłem do przodu, to miałem ludzi Tuż. 1,5 metra, tak, przed sobą. Jak w Tak. teatrze I zwykłym. poza tym właśnie o to chodzi, na 2 bokach w teatrze były monitory i trzeba było, on tam dyrygował z tyłu, ja nie widziałem tego, ale musiałem patrzeć na jego Cały rękę czas. tu. No to było dość trudne wszystko. No ale myśmy to robili, potem jeździliśmy, nie wszędzie to było. To tylko tu w Warszawie taka była. No tak. A tam wszędzie indziej to rozumieć normalnie. Klasycznie. Orkiestra zagrali albo ciszy trochę, albo nas przegłuszali. Myśmy byli kilka razy w Luksemburgu.
Bo w Luksemburgu proszę, każdą lepszą operę już śpiewaliśmy w Luksemburgu. Ja w Luksemburgu śpiewałem i Harkę, i no, i I Turandot, Salome. i Turandot, i proszę ciebie, i tego kniazia Igora, i tam jakiś inny, rozumiesz, tam wszędzie. Zaczęło się po prostu, opery robiły coś na zamówienie. Tak. I to Salome, proszę cię, to myśmy śpiewali w całej Europie, a w Warszawie było tylko 3 razy. Premiera i jeszcze 2 razy koniec. Już nie było tego. To było... A już było tylko wyjazdowe. Tak, tylko oni tak się umówili. Później wymyślono następującą historię. Chodziło o operę Wagnera, ostatnią operę, Parsifal. Tak. Parsifal, tak. Strasznie trudna opera. Mało tego i znowu mnie obsadzili w tym. I ja teraz jeżdżę po tej Europie, rozumiesz? Na emeryturze, bo to jeszcze Tak, jako tak. emeryt. Tak, jeżdżę po tej Europie i cały czas się uczy tego Parsifala. Parsifala.